Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję akumulatorową szlifierkę oscylacyjną typu myszka Dedra DD7063 z systemu SAS plus ALL. Mogliście ją już widzieć na moim kanale przy okazji wcześniejszych materiałów z realizacji różnych projektów. Zapraszam na film. Narzędzie dostarczone jest w kartonie, w którym znajdujemy instrukcję, 2 papiery ścierne, worek na urobek oraz samą szlifierkę. Urządzenie jest dosyć lekkie, bez baterii, waży troszkę ponad 800 g, ma 21 cm długości. Jak zamontujemy worek oraz akumulator, ta rośnie do 26 cm. Z przodu szlifierka ma 13 cm wysokości, ale delikatnie unosząca się rękojeść oraz sposób mocowania baterii sprawia, że z tyłu osiąga ona nawet 16 cm. Szerokość narzędzia to około 9,5 cm. Sama stopa ma kształt trójkątny typu myszka o długości 13 cm i szerokości 9,5 cm. Znajduje się w niej 16 otworów pozwalających na odprowadzenie pyłu. 8 z nich rozmieszczonych jest wzdłuż bocznych krawędzi, a 8 tworzy centralnie umieszczony okrąg. Dedra dostarcza również pasujące papiery ścierne o zróżnicowanej gradacji od 40 do 180. Z tyłu za stopą znajdujemy prostokątne gniazdo, do którego montujemy worek na urobek. Szkoda, że brakuje w zestawie adaptera, który umożliwiłby podpięcie odkurzacza. Budowa szlifierki może wydać się na pierwszy rzut oka dosyć specyficzna. Jednak jest to konstrukcja typowa dla bezprzewodowych tzw. szlifierek myszek. Ich pierwowzorem była opracowana w 1998 roku przez Black & Decker szlifierka oscylacyjna, która nawiązywała ergonomię do myszki komputerowej. Szlifierka zasilana jest akumulatorami systemu Dedra SAS plus ALL. Z racji takiego, a nie innego umieszczenia gniazda baterii, po zamocowaniu akumulatora szlifierka przechyla się do tyłu. Ponieważ 2Ah bateria jest dosyć niska, również nie da się stabilnie postawić na niej szlifierki w pionie. Natomiast w przypadku użycia akumulatorów o większej pojemności, możemy wygodnie odstawiać szlifierkę na sztorc. Co więcej, w takiej pozycji również wygodniej jest szlifować jakieś małe elementy. Budowa szlifierki daje użytkownikowi wiele możliwości, jeśli chodzi o trzymanie samego narzędzia. Przede wszystkim możemy posłużyć się rękojeścią, która ustawiona jest pod kątem około 110 stopni do osi silnika. W takim przypadku kciuk będzie spoczywał po jednej stronie korpusu, a palec wskazujący po drugiej, oba skierowane równolegle do osi oscylacji. Pozostałe palce zaś mieszczą się w kapłonku. Niestety jest on zbyt mały, aby przesunąć tam również palec wskazujący, zwłaszcza gdy pracujemy w rękawicach. Oczywiście możemy w trakcie pracy umieścić dłoń bezpośrednio nad silnikiem, albo też nisko nad stopą, obejmując szlifierkę otwartą dłonią od przodu. Na wierzchu rękojeści znajduje się szary włącznik urządzenia, który uruchamia silnik wykonujący 12 000 oscylacji na minutę. Niestety nie możemy regulować tego parametru pracy. W szlifierce również brak jest zabezpieczenia, które uniemożliwiłoby uruchomienie narzędzia, gdy wsuwamy akumulator, a włącznik jest włączony. Szlifierka generuje hałas około 79 dB bez obciążenia i około 87 dB w trakcie szlifowania. Sprawdźmy zatem, jak radzi sobie ta szlifierka w trakcie pracy. Materiał prezentujący pracę narzędzia został przyspieszony od tego momentu 8-krotnie. Na początku krótki odcinek nieheblowanego drewna dębowego i papier o gradacji 80. Szlifierka radzi sobie z takim zadaniem, chociaż zajmuje jej to chwilę. Należy jednak pamiętać, że nie do takich celów jest ona przeznaczona. Podstawowym zadaniem takich szlifierek jest wykańczanie detali. Ze względu na trójkątną stopę świetnie spisują się w szlifowaniu narożników i trzeba przyznać, że tą szlifierką całkiem dobrze pracuje się w takich warunkach, które zasymulowałem w drugim teście. Na koniec mały test, który pozwoli odpowiedzieć, na ile wystarcza 2Ah bateria. Papierem 120 będę wielokrotnie szlifował klejonkę sosnową o powierzchni 1,16 m².
każdorazowo nanosząc delikatny wzór ołówkiem, który powinien zostać starty w trakcie pracy. Materiał prezentujący pracę narzędzia został przyspieszony od tego momentu 16-krotnie. Widać, że przy braku odkurzacza urobek zapycha papier ścierny. Można go błyskawicznie oczyścić, wykorzystując odkurzacz i najlepiej końcówkę z włosiem. Zatem po każdym przeszlifowaniu klejonki będę czyścił papier. Po przeszlifowaniu 1/4 m2 sprawdziłem zawartość worka na urobek. Aby go opróżnić, trzeba po odpięciu od szlifierki zdjąć część materiałową z plastikowego mocowania. Oto ile pyłu trafiło w trakcie tej pracy do zbiornika. Bateria 2Ah pozwoliła na 21 minut pracy, w trakcie której oszlifowałem 2/3 m2 klejonki. Na koniec podzielę się jeszcze jednym znanym i prostym trikiem. Ponieważ tego typu szlifierki przeznaczone są do szlifowania detali i mają działać w trudno dostępnych miejscach, najbardziej wykorzystywanym obszarem stopy jest przedni wierzchołek. Aby każdorazowo nie wymieniać całego arkusza papieru ściernego, wystarczy odciąć zużyty czubek i w jego miejsce przyczepić niezużyty fragment z innego arkusza. Podsumowując, szlifierka idealnie sprawdza się w szlifowaniu detali i pozwala na docieranie do trudno dostępnych miejsc. Nietypowa budowa narzędzia, wobec której byłem początkowo sceptyczny, okazuje się świetnym rozwiązaniem pozwalającym na swobodę doboru chwytu szlifierki. Ciekawą opcją może okazać się też praca nią w pionie, niczym szlifierką stacjonarną. W dodatku cena jest według mnie dosyć atrakcyjna, bowiem nie przekracza 100 zł. Oczywiście nie jest to narzędzie pozbawione drobnych mankamentów, o których już wspominałem, a z których dla mnie najbardziej dotkliwy był brak przejściówki do odkurzacza. No ale od czego jest druk 3D?